Cześć, tu załoga WM ASG z jubileuszowych 25. targów MSPO Kielce. Mieliśmy okazję prezentować kamuflaż Mapa, tym razem w nowej odsłonie, już pod szyldem PGZ-u. To zresztą widać Maskpol głównie, tak? Pod szyldem firmy Maskpol prezentujemy kamuflaż, jedną z wersji kamuflażu Mapa. Jest to premiera, pierwszy raz na targach w Kielcach. Razem z kamuflażem prezentowany jest system Dromader, system oporządzenia. Kamuflaż jest zaadoptowany już na dwa rodzaje tkaniny. To jest US-22, standardowa tkanina używana w produkcji mundurów dla Wojska Polskiego, oraz w Cordurze 750, poliamidzie. Jest to też produkcja krajowa i dzięki temu mogliśmy wykonać jeszcze dodatkowe elementy, które prezentują zarówno sam kamuflaż, jak i rozwiązania dotyczące ekwipunku i oporządzenia. Krążą pogłoski, że kamuflaż ten ma być przeznaczony głównie dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy można coś więcej na ten temat powiedzieć? Jeśli chodzi o takie zagadnienia już dotyczące polityki, strategii, co będzie działo się z produktami firmy, tutaj nic takiego konkretnego nie mogę udzielić takiej informacji. Czyli nadal w tajemniczych okolicznościach, ale możemy na przykład się dowiedzieć, jakie wersje kolorystyczne jeszcze są planowane, tak? Tak, ta wersja, która tu jest prezentowana, jest taką wersją, można powiedzieć, uśrednioną. Jest to wersja multi, natomiast jest jeszcze wersja z wybarwieniem bardziej dedykowanym porom roku, takim jak wiosna, lato. Kiedy można się spodziewać w takim razie szerszej odsłony tych nowych kamuflaży? Myślę, że do czerwca przyszłego roku będą już finalne wersje kamuflażu przygotowane, już można powiedzieć jako gotowe produkty. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy ten krok w stronę PGZ to jest krok milowy, czy może lekki hamulec, czy konieczność? Myślę, że bardzo mocny krok do przodu, ze względu na to, że można przeprowadzać różnego rodzaju badania i są możliwości później produkcyjne. To jest duży krok. Poprzednio wszystkie te działania były prowadzone w wąskim zakresie, po prostu ze względu na możliwości też finansowe. Czyli Mapa jest doskonałym przykładem, że jeżeli mamy coś dobrego, jesteśmy w stanie w to zainwestować, to możemy mieć coś naszego własnego i dalej rozwijanego pozytywnie. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj swego rodzaju determinacja, żeby pokonywać pewne pozorne ograniczenia, i cierpliwość i dalsza praca nad rozwijaniem tego zagadnienia, bo jeśli chodzi o kamuflaże, to temat cały czas rozwija się też w różnych innych koncepcjach. Skoro już jesteśmy przy tym temacie, to proszę mi powiedzieć, jak to się teraz będzie wyglądało, jeżeli mowa o rynku komercyjnym. Czy Mapa zostanie zamknięta na rynek komercyjny i zostanie tylko w sferze sił zbrojnych, czy będzie możliwość pozyskania wzoru komercyjnie? To już jest pytanie do działu strategii firmy Maskpol. Firma będzie decydowała o tym, czy skierować się wyłącznie na można powiedzieć tą sferę wojskową, czy również będzie otwarcie na zainteresowanego coraz bardziej klienta zewnętrznego poza wojskiem. Tak? Fantastycznie. Wyczerpałem już zasób pytań. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia. Dromader to projekt zaproponowany przez PGZ, docelowo do WOT-u. Kluczowym elementem jest wzór Mapa, ale oprócz tego również oporządzenie, które zostało zaproponowane przez PGZ WOT-owi. W jego skład wchodzi pas, kamizelka typu Plate Carrier, hełm, pokrowiec na hełm i wszystkie inne elementy łącznie z mundurem. Z takich największych nowości, to co chcą zaproponować do WOT-u, to m.in. płyta w kroju Shooter's Cut, która różni się tym od zwykłej SAPI, że jest podcięta w sposób ułatwiający strzelanie, składanie się z karabinka. Jak wiemy, docelowo WOT będzie miał karabinki MSBS, czyli groty. Dlatego też oporządzenie przygotowane jest pod magazynki do karabinku typu AR-15.
W skład całego systemu, oprócz kamizelki, wchodzi pas. Pas posiada wiele różnych funkcji, również szelki, battle belt, jak również tradycyjny pas z uchem do ląży. Wiele elementów się na niego składa, można by o tym dużo opowiadać, ale mówiąc najogólniej, jest to plate carrier, którego kamerband wyposażony jest w balistykę. Sama tkanina również podszyta jest aramidem, co naprawdę wpływa pozytywnie na jego trwałość i zużywanie się. Całość jest bardzo, bardzo lekka, płyty są nowoczesne. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Korzystaliśmy z doświadczeń żołnierzy wojsk specjalnych, niemniej jest to projekt przygotowany pod żołnierza lekkiej piechoty. Może wydawać się, że widzimy tutaj człowieka wyposażonego w sprzęt widoczny w wojskach specjalnych, ale w całość jest tak zaprojektowana, że sprawdzi się w działaniach regularnych wojsk lekkiej piechoty. Dziękuję za tak szczegółowe informacje. Tutaj jeszcze rzucają się w oczy też płyty boczne oraz... Jasne. Płyty boczne, wiadomo, są istotnym elementem, dlatego ten żołnierz będzie trochę lepiej chroniony dzięki nim właśnie. Również hełm, który ma nowe podcięcie, nowy profil ułatwiający korzystanie ze słuchawek, jak i pokrowiec na niego też jest zaprojektowany zupełnie nowy, z siatki, która przeciwdziała świeceniu się, kiedy się ten pokrowiec na przykład zmoczy. Wiele jest drobnych elementów, można by o tym wiele godzin opowiadać, natomiast mówiąc ogólnie, uważamy, że jest to rewolucja w wojsku i mamy nadzieję, że wejdzie to do użytku w WOT-zie. Ostatnio bardzo modnym jest temat robione w Polsce. W związku z tym pada pytanie przede wszystkim o tkaninę. Czy całość jest drukowana i tkana w Polsce? Tak, oczywiście. Całość kamizelki wykonywana jest w Polsce w firmie Maskpol. Tkanina została wybarwiona w firmie Andropol. Jest to całkowicie rodzimy produkt od projektu aż do wykonania. Rozumiem, że jakby odnieść to do dosyć popularnej marki, jaką jest w sumie Cordura, parametry miałyby być zbliżone do jakiej gramatury? 750. Cordura 750 z DWR-em. Ale tak jak mówię, jest to cienka kordura, chodziło o wagę, niemniej w kluczowych elementach ta kordura jest podszyta aramidem, czyli cienką warstwą balistycznego materiału. Rozumiem. Dziękuję ślicznie za wyczerpującą wypowiedź. Myślę, że wiemy już wszystko. Bardzo cieszy nas fakt, że rodzime produkcje stają się coraz silniejsze na polskim rynku oraz, że siły zbrojne z nich zaczynają korzystać. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa, Maciej Stopniak, firma Maskpol SA, członek Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. W projekcie Dromader jestem odpowiedzialny za całokształt tego projektu. Projekt polega na opracowaniu 90 elementów oporządzenia dla lekkiej piechoty oraz nowego wzoru maskującego. Na tym etapie opracowano 28 elementów systemu i chciałbym podkreślić, że one powstały w bardzo krótkim czasie, około 30 dni roboczych, pracując od 6 do 22, wykorzystując zaplecze firmy Maskpol, ten projekt powstał. Rozumiem, że wykończenie jest finalne, czy po prostu było to spowodowane targami, że wyrobiliście się w tak krótkim terminie i będą późniejsze jakieś poprawki? Oczywiście to nie jest produkt skończony. W takim slangu tapicerskim jest to pierwsza fastryga, na pewno będą kolejne odszycia. Udało nam się opracować materiał poliester bawełna zbliżony do US-22 o spocie ripstop i również Cordura 750 DWR. Jest to odejście od takiej tradycyjnej Cordury 1000, nawet 1100 z podwójnym gumowaniem, gdyż naszą intencją było zrobienie maksymalnie lekkiego sprzętu. Kilka innowacji. Wykorzystujemy oczywiście system MOL w standardzie 40 mm na 25. Wszystkie komponenty ITW Nexus, oczywiście seria emisja IRR, taśmy poliamidowe, rzepy wysokiej klasy, natomiast jest pewna droga przed nami, tak? To nie jest finalna odpowiedź. Rozumiem. W związku z tym te oporządzenie, które mamy tutaj aktualnie zaprezentowane, czy finalnie produkty będą rozwijane, czy tylko modyfikowane? Bo na przykład kieszenie na granaty, czy też inne rzeczy będą jeszcze dochodzić w trakcie postępowania końcowego? Oczywiście przede wszystkim będą dochodzić plecaki. W
tej chwili widzimy pojedyncze ładownice na większość rodzaju uzbrojenia i amunicji. Rozszerzymy to od kieszenie, systemy do przenoszenia radiostacji i plecaki od takich typowych 5-15 litrowych aż po 30 i 120 litrowe plecaki piechoty. To jest również wpisane w ramy tego projektu. Czy kontrakty, które ostatnio były podpisywane, już dają jakiś wgląd na to, jak szybko ewentualnie można byłoby się tego spodziewać? Wiadomo już w jakich jednostkach? Na pewno faza testów będzie prowadzona bardzo agresywnie i zacznie się w tym roku. Zaczynając od przyszłego miesiąca już zestawy oporządzenia trafią do pierwszych jednostek liniowych w ramach testów. Oczywiście intencją grupy jest wdrożenie tego systemu na dużą skalę, zarówno do jednostek liniowych, jak i do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest przed nami szereg wyzwań, gdyż proces wdrażania tego systemu nie jest banalny, to jest pewna procedura. Niektóre elementy możemy przyspieszyć, natomiast nie wszystkie. Co mogę powiedzieć o kontrakcie? Na pewno to, że w tej chwili firma Maskpol jest wyłącznym dysponentem licencji na maskowanie MAPA. Ta umowa została sfinalizowana przed targami MSPO. Też ważne pytanie, które trzeba powiedzieć i zadać wprost. Rozumiem, że cały system MAPA Dromader nie jest przewidziany tylko i wyłącznie dla Wojsk Obrony Terytorialnej? Jak najbardziej. Jest to system, który być może takim rykoszetem znajdzie się w Tytanie, niektóre z jego elementów, ale nie mamy tutaj wyłączności dla tak zwanych terytorialsów. To jest po prostu dobry system oporządzenia. Natomiast też postawiliśmy troszeczkę na efekt targowy, gdyż jeżeli sobie zrobimy takie spektrum analizy oporządzenia, no to z jednej strony mamy jednostki kontrterrorystyczne, elitarne, działające w zespołach 5, 6, 10 osobowych, a z drugiej strony mamy tak zwane pospolite ruszenie. I potrzeby tych dwóch grup użytkowników są znacząco różne. To, co Państwo widzicie na targach, jest rozwiązaniem pośrednim. Czyli jest to na tyle ciekawe wizualnie, żeby zainteresować, natomiast na tyle też wytrzymałe, żeby mogło być zastosowane w terenie. Na pewno nie jest to ostateczna odpowiedź na potrzeby wszystkich możliwych użytkowników. To jest jedynie fragment systemu. Rozumiem, czyli sprawa jest ogólnie jeszcze rozwojowa, idziecie cały czas do przodu i pokazując, że w tak krótkim czasie można, to w sumie jestem ciekawy, co będzie w takim razie za kolejny miesiąc, skoro tutaj te 30 dni było tak owocne. Generalnie kierunek możemy nakreślić. Jednym z kierunków jest popularna w tej chwili wersja laserowa, gdzie odejdziemy od systemu taśm. W tej chwili technologia laminatów poszła dużo do przodu i wykorzystując technologię Maskpolu, między innymi łączenie paneli wektranowych, aramidowych z laminatem kordury, możemy sobie pozwolić na sprzęt wycinany laserowo w takim potocznym ujęciu, który jest troszeczkę lżejszy, też ma lepsze walory maskujące, a z drugiej strony wprowadzimy kamizelki, które będą miały większą powierzchnię ochronną, czyli minimalnie kierunek kamizelek typu Kandahar, ochrona ramion, krocza, podbrzusza i karku użytkownika. Dziękuję ślicznie za tą wyczerpującą wypowiedź. Dziękuję Państwu.